Dzień dobry, witam Was z samego rana tutaj i idę znowu do punktu tego samego co wczoraj, skąd jedziemy na kolejną, tym razem dzisiaj dłuższą wyprawę. Jedziemy na zachodnią i północną, do zachodniej i północnej części wyspy. A teraz wszystko pozamykane. No i tu jest dużo takich różnego rodzaju graffiti. Często te, akurat tutaj nie, ale tam wcześniej te drzwi i praktycznie każde w jakiś sposób dosyć często dosyć ciekawy, artystyczny są wymalowane. O, tak jak tutaj. O, tu kolejne. O, zobaczcie jak pięknie. Także nastawiam się dzisiaj znowu na fajną, super przygodę. Ocean o tej porze, chwilę po 8, prezentuje się w ten sposób. Fal jakichś dużych nie ma. Bardzo spokojnie. Ocean Atlantycki. Tutaj z rana już wzdłuż promenady trochę ludzi sobie biega na rozruch. No jacyś tam spacerowicze. Życie się budzi. Dzień się zaczyna, a ja już jestem tutaj prawie na miejscu. Mam nadzieję, że znowu jakaś fajna grupa ludzi mi się trafi. Wczoraj wieczorem, już po powrocie do hostelu, fajnie poznałem chłopaka z Indii. Sobie tam trochę pogadaliśmy o świecie, o podróżach. No i to są, do czego zmierzam, to są właśnie uroki tego, jak się mieszka w hostelu. No, łatwiej jest nawiązać jakieś międzynarodowe kontakty, z kimś porozmawiać. Także to są takie plusy tych pokojów zbiorowych, mieszkania w hostelach. Es ist dann unsere Rundfahrt für heute. Erste Pause ist dann Cabo Giro. The first stop will be Cabo Giro. 10 to 12 minutes more or less and we will be arriving. There's a few banana plants. I have a small explanation for you about the banana. Pierwsza przerwa, 25 minut tutaj na najwyższym szczycie, klifie w Europie i drugim prawdopodobnie na świecie. Nazwa trudna, Capo Gira, czy jakoś tak to się wymawia. Sprawdzicie sobie w necie. No, grupa akurat tutaj taka, znowu z Polski nikogo nie ma, jest grupa Niemców i innych osób anglojęzycznych. Pan przewodnik, no znowu miesza trochę języki, angielski z niemieckim naprzemiennie, no ale akurat to mi nie przeszkadza, bo trochę niemiecki mogę też sobie przypomnieć, trochę ogarniam, także rozumiem trochę z tego, jak mówi po niemiecku, no i później po angielsku, no to już wiadomo. Także tak to tu wygląda. Idziemy. Wstęp normalnie kosztuje 3 euro. Po to, żeby wejść tam na ten punkt widokowy, taki szklany most, zobaczcie. Ale pan nam tutaj obiecał, że nie będziemy musieli za to dzisiaj płacić. Podobno wejdziemy w gratisie. No 580 metrów wyżej poziomu morza, tu jest napisane. No niestety tutaj mocno to wytarte, zaparowane, także i tak przez tą szklaną podłogę nic tu nie widać.
pierwszy raz, odkąd tu jestem na Maderze od kilku dni, spotkałem większą grupę turystów z Polski. Cała wycieczka akurat tutaj na ten klif przyjechała. Wszyscy foty strzelają, filmują. Polacy wszędzie, na każdym krańcu świata, nawet tutaj. Przez podłogę niestety nic się nie da zobaczyć, bo mocno brudna, porysowana. Nie wiem, chyba zaparowało też od dołu. No i to by było tyle z tego miejsca. Trochę przegapiłem czas. Także biegniemy z powrotem do busa. Jedziemy dalej. Głównie chodzi o to, żebym mógł Wam tutaj wizualnie pokazać, jak to wygląda. Tutaj oczywiście jest i toaleta, sklepik z pamiątkami, jakaś tu mini bar, restauracja. December for the New Year's Eve for the firework display. Over here is also quite famous. Elevado Walk, it's when you have the water canal and the walking path. So you can go from point A to point B on foot. That's Elevado Walk. And it's a bit more noisy now with all the cars. Dit is een niemals visnadsvet of die Noordkusten. Often this is our food, so we never know how the weather is on the north coast. So we hope it's going to be as well okay. Kolejna przerwa, tym razem nieco dłuższa, 40 minut w kolejnym miasteczku, takim tu nad wodą. Ribera Brava, jakoś tak, no przepraszam Was za wymowę, ale naprawdę nie wiem, jak to się wymawia, jak to na dole pod filmem zawsze będę starał się umieszczać napisy miejscowości, w których jestem. No takie fajne miasteczko, na terenie którego znajduje się jakiś dosyć podobno ciekawy kościół, a tu jestem nad samiutkim oceanem. No piękna wyspa, rewelacyjna. Czym dłużej tutaj jestem, tym bardziej mi się podoba. Bez dwóch zdań, jedna z ciekawszych miejscówek, w jakich byłem, a na pewno najładniejsza wyspa, na której miałem okazję do tej pory w ciągu swojego 50-letniego żywota być. No wszystko, no wiadomo, jeden lubi rybki, drugi akwarium. Zależy kto jakie ma oczekiwania. Jednak mówię pod względem różnorodności, krajobrazów, przyrody, zieleni, no Madera nie ma sobie równych. Jeśli szukacie innego typu rozrywek, czyli chcecie, nie wiem, leżeć na piasku i kąpać się w morzu, no to pewnie inne miejscówki będą lepsze, bo tutaj tych plaży piaszczystych za wiele nie ma. O, tam widzę, trochę ludzi leży, się kąpie. No i tutaj, tak jak we wszystkich tych większych, mniejszych miasteczkach, stoiska z pamiątkami, sklepiki, restauracje. Znowu tutaj podwieszane różnego rodzaju ozdoby, także pięknie, kolorowo to wygląda. Z tego co Pan mówił, kolejny przystanek jest przewidziany. Bardziej tam w górach jedziemy, gdzieś wysoko. No ale to tutaj kolejna uliczka, tak samo kolorowo przyozdobiona. Pięknie. W kościele właśnie odbywa się msza, także nie chciałem tam długo siedzieć, filmować na bezczela, bo właśnie przypomniało mi się, że dzisiaj przecież jest święto. Bank Holiday, mówiąc po angielsku. Boże Ciało, które obchodzone też jest w Polsce. No i tak samo tutaj, bo Portugalia w 90, tak jak i Polska w 90% to katolicy, chrześcijanie. Jakoś wyszło mi to z głowy, że dzisiaj dzień świąteczny, Boże Ciało. Kolejne bardzo
Fajne, klimatyczne miasteczko. Czysto, kolorowo. Naprawdę, no nie ma się do czego przyczepić. Jest pięknie, jest rewelacyjnie. Chyba nawet przeszło to moje oczekiwania. Miałem jakieś tam wyobrażenia. Dużo słyszałem o tej wyspie. Wiele pozytywnych opowieści. Paru moich znajomych tutaj było. Każdy wracał zachwycony. Są tacy, co przyjeżdżają tutaj kilkukrotnie. Byli tutaj po parę razy. Znam takich też. No i wcale się nie dziwię, bo na pewno to jest miejscówka, do której warto wracać. No spędzę tu tydzień, chcę zobaczyć jak najwięcej, bo no już tak mam, że nie lubię wracać do miejsc, w których już byłem. Może za wiele lat, jak już naprawdę zobaczę dużo, odwiedzę większość świata, to może mnie przyciśnie i będę miał ochotę jeszcze tu przyjechać. Ale tak po prostu jestem zdania, że świat jest zbyt duży, zbyt piękny, a życie jest za krótkie. Zasób portfela też ograniczony, także no po co się powtarzać. Ja wolę jechać do kolejnego kraju, zobaczyć nowe miejsce, wtedy towarzyszą mi inne emocje, inne wrażenia, a jak już jadę po raz kolejny w to samo miejsce, do tego samego miasta, czy do tego samego kraju, no to już mówię, to nie jest ta adrenalina, nie są to już te same emocje, te same wrażenia. Ja tego nie lubię, ja lubię różnorodność, nie lubię monotonii, lubię jak się coś dzieje, lubię nowe wyzwania, nowe miejsca. No i tak działam. Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że pogoda zdecydowanie się poprawiła. Ładnie, słonecznie, ciepło. Temperatury nie są jakieś tam, nie wiem ile jest, nie sprawdzałem. Jest koło 20 na słońcu, pewnie koło 25 stopni, 4. No dobra, takie tutaj z grubsza te miasteczko przeszedłem. Wrócę sobie jeszcze nad ocean. Ribeira Brava. Tak to się pisze, jakbyście mieli wątpliwości. Chciałem Wam pokazać, akurat tam jest taki nieduży fragment bez kamieni, no bo tutaj widzicie jak to wygląda. Podobnie jak w innych częściach wyspy, jak Funchal, jak Santa Cruz, kamienie. No ale jest tutaj taki fragment bardziej piaszczysty. No nie jest to piach plażowy, piasek taki powulkaniczny, ciemny. No ale tutaj jest już trochę ludzi. Ludzie się kąpią. Tutaj przez falochron taki wydzielony fragment tego oceanu, wody. No i można się tutaj już pokąpać. Ja niestety nie mam na to czasu, bo zostało mi 15 minut. Muszę wracać. O kur. No i dupa, zmoczyłem buty. No tutaj piasek taki ciemny, powulkaniczna wyspa. Także pod tym względem akurat no tutaj jest słabo. Jeśli ktoś, mówię, preferuje tego typu wypoczynek, leżenie plackiem i opalanie się, kąpanie, no to tu może być no niezadowolony. To nie ten kierunek, musi obrać inny. A mój żywioł to powietrze. Lubię latać, lubię przestrzeń, a od wody to tak sporadycznie. Raczej trzymam się z daleka. No tutaj na nadbrzeżu są też takie małe baseniki. Tu jeden, tu drugi. To nawet nie basenik, tylko taka fontanna z czystą wodą, no, gdzie można się już w takich bardziej przyzwoitych warunkach trochę ochłodzić, wykąpać. Są prysznice, także cała infrastruktura jakaś tutaj jest do tego, żeby trochę tam poleniuchować.
Czery moje, na które poluję, ale mówię tutaj tak, no z racji tego, że one tu w naturze rosną, no to są takie niekształtne, ładnie nie wyglądają. Kupiłem takie oto dwie niekształtne czery moje. Za dwie sztuki zapłaciłem 2,74 euro. Tam po 4,99 kg. Czuję, że są miękkie, dojrzałe. Kupowałem je kiedyś w Polsce w Lidlu w sezonie zimowym. Można kiedyś było dostać, ale dawno w Polsce rzadko bywam. Dawno nie widziałem. Naprawdę są wyśmienite. Zobaczymy, jak tutaj takie dziko rosnące w naturze jak smakują. So over there to the left, that's a very famous hotel here in Pozostał. So there is no season, no correct time for the bananas. We have bananas always, all year around. That's for the cattle, so between the first and the last grid is the area where we can find the cows. Jesteśmy na najwyższym punkcie, który tutaj jest dzisiaj przewidziany. Wysokość 1400 metrów. Nie jest to najwyższa miejscówka na wyspie, są wyższe. Na wschodzie można wjechać na 1800 metrów. O, tam widać krówki. No tutaj jest dość płasko, o, tam więcej krów w tle. Co ciekawe, tutaj na tej wysokości można napotkać, jak tam już wcześniej Wam pokazywałem, krowy, wolno pasące się krowy bez właścicieli. Z racji tego, że jesteśmy dość wysoko, tak jak mówiłem, na około 1500 metrach, no to jest zdecydowanie chłodniej, tak rzeźko. No widoczność kiepska, mocno mgliście, także niewiele tutaj widać, niewiele można zobaczyć. Widzicie, zainteresowanie duże, samochodów masa, każdy zatrzymuje się, żeby chociaż zobaczyć no cokolwiek, co się da. Krowie placki, no niewiele tu widać. Wszystko podobno, no ta pogoda jest zmienna, jakby było bardziej wiecznie, może ten wiatr przegnał tą mgłę, by było, widoczność by była lepsza. Jest jak jest. Roślinność ciekawa, chociaż tak jak tutaj wjechaliśmy, to tu już mega płasko, no porównując do tych innych rejonów, gdzie było bardziej górzyście i tych drzew było bardzo dużo. Od pana przewodnika dowiedziałem się, że najwięcej tutaj na Maderze rośnie, praktycznie większość tych drzew, które tam po drodze mijaliśmy, to są drzewa eukaliptusa. Oni tutaj z tego eukaliptusa na Maderze nic nie robią, ale wywożą to do Portugalii, do Hiszpanii, no i tam to przerabiają na drewno, na różnego rodzaju olejki i tak dalej. Wygląda na to, że wyjechaliśmy już z tego rejonu mgieł. Tutaj pogoda bardzo się zmienia na przestrzeni dosłownie kilku kilometrów, nawet nie kilometrów, kilkudziesięciu, kilkuset metrów. Także jesteśmy ciągle na podobnej wysokości, w podobnym miejscu, ale tutaj już tej mgły takiej nie ma, także widoczność zdecydowanie lepsza. Jestem w północno-zachodniej części wyspy. Tam na dole widzicie wioskę Porto Moniz, chyba tak to się wymawia.